Elon wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, co się stało w ostatnim czasie, a jest tego troszkę, ponieważ na moim blogu oczywiście znajdziecie najnowsze informacje, z którymi się z Wami dzielę. Oczywiście część tych informacji znajdziecie też na Telegramie, jak i na Discordzie. Tutaj mamy 4 ostatnie wpisy, które dodałem na bloga. Mamy wpis na temat CoinMarketCap i tam był quiz. Był quiz też na Coinbase, dotyczył optymizmu. Można już sprawdzić wyniki airdropu na Arbitrum, do czego zachęcam. Oczywiście, jeśli wykonywaliście tam w ostatnim czasie jakieś ruchy. Dzisiaj chciałbym akurat z Wami porozmawiać na temat Singularity DAO, czyli o Launchpadzie, z którego postanowiłem korzystać, ponieważ pamiętacie, jak mieliśmy z chłopakami live'a na temat tokenów AI, no to Agix właśnie tutaj można wykorzystać do tego, by brać udział w launchpadach. Ja akurat Was tutaj przeprowadzę przez to, jak to wygląda, co ja tutaj zrobiłem i co zrobiłem, że się zakwalifikowałem właśnie na alokację. Ogólnie wszystko opisałem tutaj na blogu. Tak jak widzicie, zakup tokenu na Launchpadzie to było 0,015 dolara, czyli powiedzmy, że to jest po 1,5 centa. Także bardzo fajna cena. Ja dostałem alokację 321 dolarów, czy tam 329, jeszcze zaraz sprawdzimy dokładnie. I otrzymałem 21 460 tokenów. Oczywiście one są częściowo zamrożone, a częściowo zostały mi zwolnione. Otrzymałem 20% tych tokenów, co daje mi 4292 sztuki. No i sprzedałem je po 0,1 dolara. Czyli zobaczcie, bardzo fajny wzrost, gdzie wydałem na to 300 parę dolarów, a otrzymałem po sprzedaży 440 dolarów. Czyli 20% tego, co mi tutaj zwolnili, zwróciło mi mój wkład i jeszcze troszkę mi zostało. Tutaj jest screen, zobaczcie, ja brałem udział za kwotę 321 dolarów, tutaj jest cena, tutaj jest alokacja, no i tutaj jest klejmowanie tych tokenów, a tu jest cena po listingu na giełdzie i po której ja sprzedałem, czyli około 0,1 dolara. Zanim przejdziemy dalej, chcę Wam pokazać jeszcze tutaj informacje na temat wydarzenia w Warszawie, które odbędzie się 24-25 maja 2023 roku. No i tutaj możemy się spotkać, bo akurat my, ekipą HSH, będziemy też w Warszawie. Dodatkowo, jeśli kupicie bilet z tej strony i wpiszecie kod Hajsoholicy, otrzymacie jeszcze 10% rabatu na zakup tego biletu. Także zachęcam, my będziemy, zobaczymy, co tam będzie się ciekawego dziać, a jeśli chodzi właśnie o tego typu wydarzenia, no to NBX, Next Block Expo to jest całkiem inny wymiar organizowania tego typu wydarzeń. Zostało jeszcze tutaj, zobaczcie, 15 dni, 11 godzin na to, by kupić bilety po tej cenie i dostać jeszcze od nas 10% rabatu. No i oczywiście ja bym nie czekał, a rezerwował sobie bilet, jeśli faktycznie chcesz być w Warszawie razem z nami. Teraz już przechodzimy dalej. Ogólnie możliwość zakupu tego tokenu była w różnych miejscach. Tutaj na przykład mamy DAO Maker. Też akurat dostałem alokację, ale bardzo niską, ponieważ ja tutaj mam zamrożone 250 chyba tych tokenów i dostałem aż całe 30 dolarów, ponieważ tutaj nie wylosowali mnie. I tu ogólnie możecie brać udział i jest duża szansa, że wylosujecie ticket, czyli taką możliwość przystąpienia tutaj do zakupu tych tokenów, aczkolwiek no mi się tym razem nie udało, ale dostałem alokację znowu z Agixa i też właśnie będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o Agixa, to tam trzeba mieć Agixy, trzeba je zamrozić. Jeśli chodzi o DAO Maker, tu można próbować brać udział, a nuż coś wylosujesz. No i zobaczcie, jeżeli chodzi właśnie o miejsca, gdzie to było dostępne, no to na stronie DAO Makera możemy sobie przejść tutaj właśnie w Launchpady, wybrać Launchpad, który nas interesuje lub interesował.
No i tutaj znajdziecie podstawowe informacje na temat tego projektu. No i jak widzicie, tutaj jest ROI, czyli cena seed była 1 cent 25, cena na innych miejscach była 0,015 centa, czyli ten seed nie był wcale tak dużo niższy od tego, co można było dostać tutaj na przykład na tych launchpadach. No i był launchpad na StepUpie, DAO Makerze, SDAO, no i tutaj mamy aktualną cenę. Aktualna cena oczywiście się różni w zależności od giełd i to tam teraz skacze, ponieważ dzisiaj dopiero to wbiło na giełdę. No ale my dostaliśmy ten token po 0,015 centa, czyli po 1,5 centa. Co tutaj mamy dalej? Mamy unlocks, czyli informacje dotyczące tego, w jaki sposób te tokeny będą odblokowywane z naszych alokacji. Jeżeli chodzi tutaj o seeda, no to zobaczcie, tutaj jest odblokowane 15%, jest 3 miesiące cliffu, no i później będzie to odblokowywane dziennie przez 21 miesięcy po 10,63%. No i jeżeli chodzi o to, co my braliśmy tutaj udział, czyli ja aktualnie brałem udział na DAO Maker i SDAO, no to tutaj odblokowane nam zostało 20%, tak jak Wam tam opisałem na blogu. Jest 3 miesiące cliffu, no i dodatkowo tutaj po tych 3 miesiącach, w trzecim miesiącu, co miesiąc będzie odblokowywane 10% tokenów przez 21 miesięcy. No i to samo jest na SDAO, czyli akurat SDAO, jak i DAO Maker wygląda to identycznie. Zresztą jak takie projekty wychodzą na różnego typu innych platformach, to zasady zazwyczaj są te same. Na DAO Maker przeczytacie jeszcze tutaj dość obfite informacje dotyczące właśnie danych projektów. Ja też zawsze robię tutaj research, jeśli chcę się dowiedzieć coś więcej na temat tego projektu. Więc zobaczcie, tutaj nas nie zawiedli, bardzo fajnie to wszystko opisali, można było sobie przeczytać, zrobić research i zdecydować, czy chcemy brać tutaj udział. Akurat jeśli chodzi o DAO Maker, to ja zazwyczaj klikam za każdym razem i za każdym razem chcę brać udział we wszystkich projektach, które tutaj wychodzą, bo jeśli wylosuję ticket, to wcale nie muszę z tego skorzystać, a jest duża szansa, że po prostu takie coś wylosuję. Jeśli projekt będzie fajny, no to wtedy będę mógł sobie skorzystać i poświęcić na to jakiś kapitał. Tutaj można sobie też zobaczyć, jakie są aktualne launchpady. Coś tutaj czeka, jest jakiś incubation, czyli Muon Network. Tutaj na tą chwilę nie można wziąć udziału, można sobie jedynie ustawić przypomnienie, poczytać, o co tutaj chodzi, po prostu czym projekt jest, więc zachęcam, żeby nauczyć się troszkę właśnie robić tutaj research. A teraz już przejdziemy do Singularity DAO i tego, co tam tak naprawdę się działo. Jeśli chodzi o Singularity DAO, no to ja z Wami dzieliłem się tą informacją, wklejałem tutaj informację na Medium. Oczywiście tu można brać udział za pomocą stejkowania tokenów SDAO. Ja akurat tych tokenów nie posiadam. Posiadam za to tokeny AGIX. I tutaj wygląda to w ten sposób, że dostajesz już taką małą alokację za 1000 tokenów SDAO. Zaraz sprawdzimy cenę i zobaczymy, jak to wychodzi kosztowo. Tutaj akurat tokenów AGIX trzeba było mieć na tą najmniejszą alokację 2000 sztuk. Ja zamroziłem 5000 sztuk, a trochę żałuję, że nie zamroziłem 10, bo mam tyle. No a tutaj macie tak to zrobione, że zobaczcie. SDAO wystarczyło 2500 sztuk, żeby być w tej kategorii C. 5000 sztuk SDAO to już jest kategoria B, czyli taka sama kategoria jak AGIX przy 10 tysiącach. Ja akurat wolę AGIX-a, no bo mam tego Moonbaga, więc sobie po prostu zastejkowałem, zamroziłem na 30 dni, bo tam był taki lock, no i po prostu korzystam z tych
projektów, które wychodzą na tej platformie. No i tutaj też była informacja, że te AGIX-y można było zamrozić tutaj na platformie oficjalnej AGIX-a. Przejdziemy tutaj i tu można się zalogować. Można było na przykład tutaj wybrać, że mrozimy 5000 tokenów i oczywiście tutaj też otrzymujemy jakieś nagrody za staking. Incubation period, czyli tu jest czas takiego zamrożenia tych 30 dni. Po 30 dniach będę mógł zdecydować, czy chcę pozostawić tamte tokeny, czy chcę je po prostu stamtąd wyjąć. Dodatkowo tutaj była też pula taka na platformie SDAO, czyli przechodzimy już tutaj i tu można było też skorzystać z możliwości zastejkowania tokenów AGIX na tej platformie. Ja akurat tutaj zastejkowałem, ale chyba się spóźniłem parę dni lub zrobiłem to za późno, no i nie zaliczyło mi tego stakingu. Także tutaj robi się te stakingi i też można się zakwalifikować na launchpady. Jeżeli chodzi właśnie o launchpady, wystarczy przejść tutaj, kliknąć Pulse, no i widzimy, jakie tutaj launchpady miały miejsce lub będą miały miejsce. Jeżeli chodzi o Nunet, to już jest launchpad zakończony. Można sobie też tutaj zobaczyć, jak to wyszło. Po prostu tu jest wszystko close. Przechodzimy z powrotem. Tutaj mamy Rejuve AI i to było to, co braliśmy udział. No i tutaj jest też nadchodzący launchpad. Ja też w tym launchpadzie mam zamiar brać udział i zobaczymy, co tu uda się wywojować. A jeśli chodzi o Rejuve, to przechodzimy tutaj i tutaj możemy oczywiście przeczytać podstawowe informacje, które dotyczyły właśnie tej alokacji. No i widzicie sieć, na których można było właśnie brać udział, czyli Ethereum, Cardano, StepChain, Total Supply, Token Price, jakimi tokenami braliśmy tutaj udział, jeżeli chodzi o zakup, czyli to było USDT na sieci ERC20. Tutaj mamy rundy, gwarantowana alokacja, czyli to jest akurat to, co ja dostałem. Miałem gwarantowaną alokację przez to, że zamroziłem moje AGIX-y i miałem jeden dzień na to, by po prostu wpłacić tutaj siano. Potem była runda druga, czyli first come, first serve. Kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj można też było brać udział. No i potem jest claim tokenów, czyli ja już swoje tokeny odebrałem. Przejdźmy teraz na inną przeglądarkę, na Google Chrome, to pokażę Wam, jak to wygląda, jak podłączony jest do tego portfel. Pierwsza runda, AGIX Pool. Dostałem $321,93. Tu mamy conversion rate, czyli 1,5 centa. Moja alokacja 21 460 tokenów, 4292 tokeny odebrałem. Tak to wygląda. Ogólnie wszystko działo się na sieci ERC20, więc tam opłat było kilka dolarów. Następnie ja przesłałem te tokeny na giełdę BitGet, no i tam po prostu je sprzedałem. Na giełdzie BitGet w tej chwili kosztuje ten token 94 centy, jak widzicie. Można było go nawet sprzedać tutaj po 12, po 13 centów. Ja akurat nie miałem możliwości pilnowania tego i zrobienia sprzedaży tutaj na poziomie tych 13 centów, ale sprzedałem na poziomie 10 centów i zobaczymy, co tutaj będzie dziać się dalej. Jeśli chodzi o DAO Makera, to co tam odebrałem, to znowu wrzuciłem sobie w staking, ponieważ ja robię tak, że zostawiam sobie kilka procent tych tokenów, żeby po prostu zobaczyć, co będzie. No bo jak sprzedałem po 10 centów, więc i tak bardzo fajny wynik. Sprzedałem 90% tych tokenów, zostawiłem sobie 10% i wrzuciłem na staking. Też Wam zaraz pokażę, jak wygląda ten staking. No bo tak naprawdę nie wiemy, co tutaj się wydarzy. Oczywiście to wbiło na giełdę po cenie 6 centów, spadło do 3, no i potem już zaczął się wzrost. Można było łapać tutaj górkę,
ale teraz jest jakaś taka korekta. Zobaczymy po prostu, jak ten projekt będzie się rozwijać. Spodziewam się, że po prostu tutaj będzie przez jakiś czas jeszcze wyprzedaż i ewentualny powrót do wzrostów. Dlatego ja też troszkę sobie tych tokenów zostawiłem. Długoterminowo zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie to, że sprzedałem te 90%, czy nawet jakbym sprzedał 100% tych tokenów, które odebrałem, a to jest tak naprawdę 20% całości, którą otrzymałem tutaj z tej allokacji, no to pokryło mi to wszystkie koszty, jakie poniosłem. Ja z ciekawości 10% sobie zostawiłem też sobie tokeny, które odebrałem z DAO Makera. Tamtego było kilkaset sztuk. No i wrzuciłem w staking. Jeśli chodzi o stakingi, no to tutaj jest Vault i można sobie kliknąć tutaj Unbounded Vaults. No i tutaj znajdziemy możliwość stakeowania tokenów. Oczywiście stakeować tokeny można na sieci Ethereum, a można też na sieci BNB. Ja te tokeny najpierw wysłałem tutaj na giełdę po sieci ERC20, sprzedałem co miałem sprzedać i z powrotem odesłałem sobie już tokeny po sieci BSC na adres tutaj i po prostu wrzuciłem to w staking. Jeśli klikniemy tutaj i przełączymy sieć na BNB Chain, no to zobaczycie, że mam tutaj te tokeny w stakingu. Zobaczcie, tutaj też wystarczy, że kliknę. Mamy 150% APR, czyli jest taki procent ze stakingu w skali roku. Jak ja tutaj to rozwinę, czekajcie, bo mi tylko to przymuliło. O, rozwinęło się mi to tutaj. Ja tutaj mam akurat to, co mówiłem, czyli 10% z tamtego plus jakieś tam drobne, czyli w sumie 611 sztuk na stakingu. Podobno jest 151% w skali roku. Zobaczymy, jak długo to się utrzyma. No i jak zastejkowałem to dzisiaj, to już mi tu naliczyło tych tokenów. Zobaczcie, 0,28 RJV. Tak to wygląda, jeśli chodzi o obsługę. Całkiem prosto, dla mnie bezproblemowe, więc można po prostu się tym zainteresować. Jeśli macie tokeny AGIX, to można je po prostu wykorzystać tutaj do tego, aby brać udział w tych launchpadach. Jeśli nie macie, możecie próbować brać udział w losowaniach właśnie na DAO Makerze. Przejdźmy jeszcze na DAO Maker, to pokażę Wam, jak ja tam otrzymałem te tokeny. Jeśli chodzi o DAO Maker, to ja tutaj otrzymałem całe $18. To nawet się gdzieś pomyliłem, myślałem, że po prostu będę miał więcej, ale zdeponowałem 30 chyba 5. No a zobaczcie, przyznali mi tylko $18 tej alokacji, czyli w sumie otrzymałem 963 tokeny po 1,5 centa. No i tutaj odebrałem już te tokeny, które zostały mi zwolnione, czyli 20%. 770 sztuk jeszcze zostało w vestingu. I akurat ja tu mam możliwość skorzystania z Premium Unlock Option, ponieważ ja tutaj mam zastejkowane 260 tokenów DAO. Ale tak jak wspomniałem, Wy możecie próbować bez stejkowania tokenów brać tutaj udział. No i tu jest, zobaczcie, jeszcze informacja, że 13,90 BUSD zostało mi zwróconych z powrotem na portfel. Jeżeli chodzi o tokeny Rejuve, no to one pojawiły się od razu tutaj na listingu na giełdach BitGet i Gate.io. Jeszcze tam była jedna giełda. Oczywiście linki znajdziecie tutaj na blogu. Czekajcie. O, jeszcze na Bilaxy się tak w sumie znalazło, ale to sami widzicie, że największe obroty są tutaj na BitGecie i na Gate.io. Ja też staram się korzystać z tych giełd, gdzie są największe obroty, żeby potem nie było jakiegoś kuku. Jeśli chodzi o DAO Maker, no to jeszcze tutaj znajdziemy coś takiego jak DAO Launchpad. No i wystarczy przejść potem na sam dół i tu znajdziecie wszystkie podsumowania launchpadów, które miały miejsce właśnie na DAO Makerze. I zobaczcie, tutaj braliśmy udział też w CryptoGPT.
Cena tokena wzrosła 29 razy, Rejuve zrobiło 9 razy od listingu. No i tutaj widzicie, że te tokeny dość dobrze sobie radzą na tych listingach. Tutaj to można jeszcze rozwinąć. Było tego dość sporo, więc warto sobie to po prostu prześledzić. Wszystko też zależy od tego, jaki jest po prostu sentyment na rynku, a z tego, jak wiecie, przez ostatnie dni bardzo fajnie ten sentyment wzrósł, także też wyniki tutaj są kręcone. Aczkolwiek zobaczcie, Step Up zrobiło 150x od wejścia na DAO Maker, więc to też jest tutaj mega wynik. Można było to sprzedać przy 150x, także no warto przynajmniej próbować brać to tutaj udział. Ja oczywiście będę Wam o tym przypominać, będę pisać i wrzucać informacje na temat, w których tych launchpadach ja będę brał udział. A Wy możecie sobie też po prostu rozkminić, w jaki sposób to działa. Jeśli chodzi o cenę tych tokenów, to jeszcze sprawdzimy. Tutaj mamy i SDAO token kosztuje na ten moment 72 centy. AGIX na ten moment kosztuje 51 centów, więc w sumie troszkę tańszy od tego SDAO. Cena SDAO troszkę może właśnie wzrastać przez to, że ludzie będą go kupować, aby brać udział w launchpadach. Tak mi się po prostu wydaje. Aczkolwiek AGIX też może na tym troszkę zyskać, bo można brać udział dzięki temu, że mamy i AGIX-a, i SDAO. Już tutaj patrzymy, jak ta cena wygląda w dłuższym terminie. No zobaczcie, ogólnie cena SDAO była kiedyś na poziomie 6,50. Potem spadła, można było dość tanio to kupić. Teraz w sumie dalej to nie jest drogo. Jeśli ten launchpad będzie się rozwijać, no to oczywiście cena tego tokenu może wzrastać. Cenę AGIX-a widzieliście ostatnio przez to, że był ten szał na AI, to ta cena po prostu wzrosła i gdzieś tutaj nawet była na poziomie, już patrzymy, nie umiem tego tutaj kliknąć, ale gdzieś prawie 60 centów. Więc zobaczcie sobie tutaj. Długo nic w 2019 roku. Potem tutaj się coś działo. Wróciliśmy do poziomów właśnie z 2019 roku, czyli jakieś 20 czy tam 40 centów. No i teraz mamy wzrosty. Ten token SDAO ma tutaj jednak bardzo dużą możliwość wzrostu w długim terminie, więc po prostu ma większą użyteczność. Także tutaj, tak jak mówię, musicie sami się zastanowić, co chcecie zrobić. Ja może część tych moich tokenów AGIX zamienię sobie tutaj na SDAO i wrzucę w staking. Zobaczę, pomyślę, pewnie jak coś zrobię w tym kierunku, to Wam napiszę. To by było tyle, jeśli chodzi o informacje w temacie właśnie tej platformy i brania udziału w launchpadach. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy coś wylosowaliście, czy braliście udział i czy udało Wam się to sprzedać z zyskiem. Zostawcie oczywiście łapkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!